Cześć, nazywam się Michał. Chciałbym zaprosić Cię na moją prezentację o AWS-ie, z której dowiesz się wielu podstawowych rzeczy, aczkolwiek postaram się zaskoczyć wieloma ciekawostkami. Poruszę takie zagadnienia jak S3, EC2, czyli to, co jest właściwie podstawą AWS-a i pójdziemy dalej w głąb aż do CloudFormation. Dziękuję bardzo wszystkim za przybycie. Mnie też deszcz nie ominął, w związku z tym rozumiem tych, których się nie pojawili. Mam nadzieję, że będzie fajne nagranie i że wszystkim się będzie podobało. Mi się bardzo podobało samo przygotowywanie się do wykładu. Sporo się nauczyłem i generalnie pierwszy pomysł na wykład był taki, żeby skupić się na tym, żeby pokazać po prostu wdrożenie aplikacji na AWS-ie, ale w miarę jak się do tego przymierzałem i wnioski, jakie mi pojawiały się po drodze, spowodowały, że to się trochę zmieniło, ale to z czasem się wszystko wyjaśni. Mam nadzieję, że nikt nie będzie zawiedziony. Skąd w ogóle się wziął pomysł na wykład? No, generalnie trzeba podziękować 3 stronom. Na samym końcu najwięcej w sumie do podziękowania mam Circle K-owi, to się wcześniej Statoil nazywało, znaczy firma się nazywała. No i oni dali mi z rok temu szansę na to, żeby się tak naprawdę wgryźć w AWS-a, zacząć pracować z AWS-em. W dużym systemie system nie jest rozwijane nic poza AWS-em, wszystko jest w chmurze. Firma wykorzystuje chyba wszystkie chmury, co prawda nie w ramach jednego projektu, tylko różne działy w zależności od potrzeb wykorzystują różne chmury. No ja jestem konsultantem JLabs i dzięki JLabsowi jesteśmy tutaj wszyscy razem. No i chyba tyle. Jeżeli o mnie chodzi, to programuję już, wyszło mi, że od 19 lat. Od kilku lat jestem programistą Java, głównie pod Linuxem, zresztą to mam nadzieję, że trochę widać tam u góry po ikonkach. Od wielu lat pracuję jako konsultant, kontraktor. Z przekonania jestem inżynierem. Mam nadzieję, że to też będzie widać. No tak jak już zdążyłem powiedzieć, od roku zajmuję się developmentem na AWS-ie, automatyzuję zadania, tworzę jakieś testy wydajnościowo-obciążeniowe, również takie rzeczy. Są do mnie dane kontaktowe, wszystkie osoby, ja na Meetupie wrzucę linka do tej prezentacji, także nie ma sensu nic zapisywać, te dane na pewno będą. Jeżeli chodzi o pytania, to tutaj, ja jestem zdania, że jak ktoś ma coś do powiedzenia, to powinien mówić, dlatego że potem z czasem to się wszystko będzie rozmywać. Najwyżej ja sobie jakoś z tym będę radził, będę reagował odpowiednio, na przykład mówiąc, że albo to nie wiem, albo że to będzie omówione później. To, co mnie interesuje, jeżeli chodzi o publiczność, to chciałbym się zapytać, ile osób w ogóle używa AWS-a? Używa. Albo generalnie miało kontakt z AWS-em jako takim. Dobrze, a kto sam tworzy na przykład EC2 albo tworzy coś na infrastrukturze? Ok? Generalnie z mojego doświadczenia i w ogóle pomysł na tą prezentację, ten późniejszy, wynika z tego, że jak już firma inwestuje w takiego AWS albo w ogóle w chmurę, to zwykle jest tam jakiś odpowiedni zespół, który się tym zajmuje, jacyś DevOpsi. Oni to wszystko biorą do siebie i raczej nie dzielą się tymi doświadczeniami i możliwościami z innymi deweloperami. Uważam, że to jest słabe, bo im więcej wiemy, tym łatwiej nam jest wykorzystywać narzędzia optymalnie. Postaram się zachęcić wszystkich i mam nadzieję, że w przyszłości, jak się jeszcze kiedyś spotkamy, to wszyscy podniosą rękę, że już sami tworzą, sami rozumieją, jak to tam działa i dlaczego to się dzieje tak, a nie inaczej. I mniej więcej taki jest cel prezentacji, żeby wszystkich zachęcić, żeby wszyscy rozumieli być może najniższy poziom, być może uda nam się pójść trochę wyżej w strukturze AWS-a.
O czym chciałbym opowiedzieć? No, chciałbym zacząć w ogóle od tego, czy chmura jako taka jest nam potrzebna, tak zupełnie z innej strony, bo no, wszyscy tą chmurę chwalą. Kiedyś był taki moment, że no, tak, zresztą w tej prezentacji taka no, gonitwa, żeby wszyscy wdrażali, żeby wszyscy w tą stronę dążyli. Omówię dostawców bardzo skrótowo. No i skupię się na AWS-ie jako takim. Znaczy generalnie z tą chmurą mam najwięcej wspólnego i największe doświadczenie, dlatego no, na niej się skoncentruję, aczkolwiek no, mam nadzieję, że wnioski, do których dojdę, będą na tyle ogólne, że każdy wyniesie coś dla siebie. No i teraz podstawowe pytanie, jakbyśmy mieli się decydować, tak nie wiem, dla siebie, tak? Mamy jakąś aplikację i chcemy ją gdzieś ją wdrożyć. Czy chmura to jest optymalne dla nas rozwiązanie? No, standardowa odpowiedź konsultanta to zależy. A od czego zależy? Od kontekstu zależy. I to już właściwie rozwiązuje wszystkie problemy. No a w praktyce no, chmura ma bardzo silne alternatywy, bardzo mocnych konkurentów i dla nas to jest bardzo, bardzo dobrze, bo no, skoro są konkurenci, no to być może oni z ceną nie mogą tak za bardzo sobie poszaleć. Na przykład poniżej 50 euro w Hetznerze można mieć naprawdę porządny serwer. Się dowiedziałem ostatnio, że Hetzner ma taką usługę, że można sobie OpenClouda preinstalowanego zamówić i na tych maszynkach, które tam się u nich zamówi, ten OpenCloud będzie i taką prywatną chmurę można sobie zorganizować u nich po prostu. Są różne inne rozwiązania, na przykład jakiś czas temu dostałem informację, że taki DadiBox, też bardzo fajna sprawa, poniżej 30 euro. Można postawić u nich dwie takie maszynki, mieć failover, śmiga elegancko, nie ma problemu. No więc alternatywy są no i mają się dobrze. Nawet ostatnio czytałem parę artykułów o tym, dlaczego to się tak dzieje, że mimo, że ta chmura taka fajna, to ci, którzy dostarczają dedykowane serwery, dalej mają się dobrze. No właśnie dlatego, że w stałej cenie 30 euro mogę mieć maszynkę, która robi to, co ma robić. Czy te serwery to są bare metale, które gdzieś stoją? Czy Tak. są chmurowe? Nie. To są dedykowane maszynki, takie ze sprzętem dedykowanym U1 czy tam ileś i to jest. Co do chmur, to wszyscy podają, że największy jest Amazon, potem jest Microsoft, potem jest IBM, a potem jest Google Cloud. Jakbyście się mieli decydować na konkretnego dostawcę, no to no, oni robią wszystko i możliwie nam utrudniają wybór. W sensie każdy stara się jakoś odróżnić od pozostałych, stara się zaoferować coś, czego ci inni nie mają i przez to jest bardzo trudno porównywać. Generalnie Amazon uchodzi za taki Microsoft jeżeli chodzi o chmury, w sensie wszystko od deski do deski, przychodzisz i tam wszystko jest. To sobie wybierzesz, tamto sobie wybierzesz. Trzeba wybierać, trzeba wiedzieć, co się chce. I no to jest, oni mają usługi najdłużej i są no, lider rynku, tak? Fajne są takie rzeczy, jak na przykład tutaj wymieniłem Spot Instances, czyli no oni mają instancje, które leżą i są nieużywane. W związku z tym można sobie tam grać tak jak na giełdzie i zamawiać tam godzinę jakiejś instancji po taniości i w zależności od tego, jakie jest zapotrzebowanie, to można mniej płacić i dzięki temu optymalizować koszty. Microsoft z kolei ma bardzo fajne SLA, czyli Service Level Agreement. Chodzi o to, że jeżeli oni mają jakieś problemy z infrastrukturą, to w dużej mierze może się bardzo szybko okazać, że nie płacimy za usługi tylko dlatego, że istnieje potencjalnie ciut większe ryzyko, że któraś z naszych usług nie będzie działać. Jeżeli mamy nasze usługi umieszczone u nich w 2 centrach czy tam na przykład w 5 centrach i jedno z tych centrów nie działa, no to w tym momencie już nie płacimy za to, że używamy ich usług. I to jest, oni są pod tym względem są najlepsi. No i mają integrację z Office'em 365. Jeżeli chodzi o IBM, co mnie trochę zdziwiło, że oni są na 3. miejscu, bo jak zaglądałem na ich stronę, to są pioruńsko drodzy.
I to tak naprawdę no, w porównaniu do tych 30 euro, które tam były na poprzednim slajdzie, to w ogóle jest abstrakcja. To, co mają fajnego, to jest to, że można, jak ktoś ma serwerownię, to może w ramach tej serwerowni, chmury publicznej, ichniej, jakoś zebrać sobie jakąś hybrydkę taką, żeby to wszystko razem działało. Z kolei Google wybrał jeszcze inny model. Oni stwierdzili, że nie będą się ścigać ze wszystkimi, oni będą patrzyli, co się w Amazonie najlepiej sprawdza, które usługi są najlepsze. No i oni po prostu tą jedną, do każdego zastosowania jest jedna usługa, tak jak w Apple'u, tak jak Microsoft versus Apple, no to tu jest Amazon versus Google. Google nie ma tych usług dużo, ale takie, które są, no to oni uważają, że to są po prostu te najlepsze. Plus tam na przykład mają Firebase'a, którego nikt inny nie ma. Bardzo, bardzo fajna sprawa. No i Google jest oczywiście najtańszy. Kiedyś Microsoft był sporo droższy od Amazona, ale stwierdzili, że nie sprzedaje się. Ciekawe dlaczego. No dobrze, to chciałbym teraz zaproponować wbicie się w tego Amazona tak na poważnie. Tutaj w tle jest obrazek z torami. Pomysł jest taki, że no tak jak czerwona latarnia na końcu pociągu, tak wszyscy gonią w tym kierunku i trzeba się zastanowić, czy wsiadamy w ten pociąg, bo oni mówią, że już on właściwie odjechał i czy tam odjeżdża i jak nie wsiądziemy, to już nas nie ma. Przegraliśmy. Chciałbym zacząć od takiego, wydaje mi się, najniższego poziomu w Amazonie, nie składać już, znaczy nie wchodzić jakoś tam na wyższe poziomy i z gotowych klocków składać jakieś dedykowane rozwiązania. Chodzi mi o to, że większość prezentacji polega na tym, że to jest albo prezentacja jakoś sprzedażowa, albo ktoś prezentuje już gotowe rozwiązanie, omawia z jakich klocków on to wszystko poskładał. I potem idziemy do firmy. W firmie są DevOpsi, którzy to też tam w pocie czoła, bo to generalnie jest masa roboty, żeby to zorganizować. Oni to wszystko składają, organizują, a my właściwie jesteśmy tak jak deweloperzy kiedyś było, jak się dewelopowało w Javie na serwery aplikacji. Kto inny te serwery aplikacji utrzymywał, kto inny tym wszystkim zarządzał, a my na to wszystko patrzyliśmy jakoś tam z góry i tam sobie te nasze zabawki układaliśmy. No problem z takim podejściem jest taki, że no ciężko jest te zabawki nasze sobie zorganizować optymalnie, jeżeli nie wiemy, jak to pod spodem działa. No i ruch się nazywa DevOps, żeby to wszystko jakoś połączyć. Jedni mówią, że fajnie, bo się łączy, a z drugiej strony administratorzy twierdzą, że teraz się robi z nich programistów, wrzuca w jeden wór i no też nie wszyscy są z tego zadowoleni. Która z tych czterech nie pasuje tutaj? No bo są cztery. S3, EC2, RDS i Lambda. Co nie pasuje? A dlaczego dziwnie? Bo trzy pozostałe to takie zwykłe, standardowe, składowe klocki, których używamy, a ta Lambda to tak ni wypiął, ni przypiął. No i rzeczywiście tak jest, że właściwie cały Amazon stoi na, jeszcze prościej, na dwóch rzeczach, na S3 i na EC2 i oni z tych dwóch składają pozostałe rzeczy. Ten RDS i Dynamo to są dedykowane usługi, które storage taki samo S3 nam nie wystarczy, ale właściwie na tych trzech pierwszych jesteśmy w stanie zbudować porządną aplikację, która elegancko będzie nam rozwiązywała wszystkie problemy, a Lambda to jest takie coś nowego, co oni próbują wprowadzić, nowy ruch, fajne, ale też ma swoje problemy. Ja postaram się teraz omówić po kolei te klocki, ale zanim przejdę do tych klocków, to zacznę od drugiej strony. Oni, tak jak mówiłem, że nie będę z gotowych klocków składał, no to tu jest właśnie taki gotowy wynalazek, który się nazywa Elastic Beanstalk. To jest takie uproszczenie. Jakbyśmy chcieli zrobić aplikację, no to byłby z jednej strony użytkownik, jego requesty by trafiały do jakiegoś load balancera, to by było rozrzucane na jakieś tam maszynki, gdzieś pod spodem by była baza danych.
Być może z boku byłby jakiś zupełnie osobna maszyna albo proces tylko na potrzeby jakichś rzeczy, które są periodyczne, nie wiem, krony, nie krony i tak dalej. No i w rozumieniu tych wszystkich AWS-owych rzeczy, no to się tak nazywa. I to chodzi o to, że oni stwierdzili, że zamiast kazać nam w pocie czoła z tych wszystkich tam tych EC2 składać sobie tam, wiązać na sznurki to wszystko w całość, to można przyjść, powiedzieć weź zrób i on to robi. I robi to skutecznie, sprawnie i to działa. To, co jest istotne, to ja chciałbym wiedzieć, co on tam pod spodem robi, bo no, często się okazuje, że mu to z jakiegoś powodu coś tam nie działa. I dobrze jest wiedzieć, co tam się pod spodem dzieje, bo no, sam komunikat, że się nie udało, to trochę mało. W ich rozumieniu, w ich obrazkach to wygląda w ten sposób, że ten użytkownik od góry, tak, jest jakiś routing, potem jest load balancer, potem to wszystko jest rozrzucane na EC2, jakieś instancje. No tak to mniej więcej wygląda, takie obrazki. Znaczy ten obrazek jest tutaj po to, żeby wszyscy, którzy nie widzieli, no to żeby się nie czuli zaskoczeni, że ja mówię o czymś takim, a na stronkach wygląda to w ten sposób. No to jest standardowy obrazek. Jedną z pierwszych usług w Amazonie było S3, czyli Simple Storage Service. No to jest baza key value i właściwie można powiedzieć, że key value i zakończyć temat. Tak już wszyscy wiedzą, o co chodzi i temat zamknięty. No ale ponieważ oni to używają od bardzo, bardzo dawna, w związku z tym w koło tego S3 narosło naprawdę całkiem sporo, całkiem sympatycznych rozwiązań. Na przykład jak się wejdzie do takiej, ja tutaj wskoczę w S3, trzeba mu dać chwilkę, niech się załaduje. Trzeba mu dać chwilkę, żeby powiększył. I tu są jakieś buckety. W sensie cała przestrzeń jest podzielona na takie kubełki. Każdy z takich kubełków to jest osobny namespace. Jak się wejdzie do niego, do środka się wejdzie, to tu są jakieś już konkretne pliki czy tam zasoby. Może znajdę taki, w którym jest trochę więcej ciekawych rzeczy. O, na przykład tutaj. Jest tak, że on ma po kolei katalogi. I na przykład jest jakiś Jenkins Configuration TarGZ Backup. To jest zorganizowane. Dlaczego on mi tutaj tak zrobił, że mi to wyskoczyło? O, patrz ty, jaki ty wredny jesteś. Nie, to ja do niego, przepraszam. I dziękuję bardzo. No, w każdym razie to jest tak, że dla niego to dalej jest key value. W sensie on całą tą ścieżkę, ten Texas, znaczy to jest akurat nazwa kubełka, ale to Jenkins Backup / Jenkins Configuration TarGZ, to jest dla niego jeden klucz. I pod tym kluczem dopiero jest ten TarGZ wrzucony tam do środka. Jest to o tyle istotne, że jak chcielibyśmy sobie tam podwiązywać różne rzeczy, no to nie zadziała tak fajnie. Ale to zaraz jeszcze o tym powiem. Zanim do tego przejdę, to chciałbym powiedzieć, że te value są wersjonowane. Czyli można zrobić tak, że jeżeli mamy kolejne artefakty albo coś tam wrzucamy, kolejne wersje index.html, wszystkie one mogą być trzymane tam w ramach tego jednego klucza. No i można się wtedy wrócić do tam ileś wersji do tyłu. No generalnie to kosztuje. Ludzie nie lubią za to płacić, w związku z tym można sobie ustawić politykę taką, że trzymamy dane na przykład za ostatnie 2 tygodnie. Albo można zrobić tak, że one mają być backupowane, ale tam dopiero po jakimś czasie mają być kasowane. Także tu, jeżeli chodzi o zarządzanie tym, ile będziemy za to płacili, to jest bardzo fajne. Na przykład ten kolejny punkt Glacial polega na tym, że za to, że dostęp do tych danych będzie nas kosztował ze 2 godziny czasu, to zgadzamy się, to oni je tam gdzieś sobie trzymają w jakimś takim miejscu, żeby było tanio
No i właściwie tyle. A my mamy pewność, że prędzej czy później te dane dostaniemy. Możemy sobie zażyczyć, żeby dane były kasowane. Oczywiście całe S3, jak i w ogóle cały Amazon jest bardzo silnie obudowany uprawnieniami. To jest tak, że oni są złotym partnerem Payment Card Industry, czyli przeszli wszystkie certyfikacje tam u nich. Firmy, które zajmują się analizą fraudów na kartach kredytowych, trzymają u nich dane i to jest w Stanach, tak? I to generalnie działa. I dlaczego te firmy w ogóle się decydują na takie rzeczy? No to jest następny punkt. W takie value w S3 może mieć 5 terabajtów. I można te 5 terabajtów pisać równolegle z wielu maszyn, z wielu EC2. I no, jest szybko, dużo danych można przetwarzać. Jest tylko jedna łyżka dziegciu w tej całej beczce miodu, a mianowicie taka, że to jest eventual consistency. Czyli mi się jeszcze nie udało zrobić tak, żeby 2 razy zapytać o ten sam obiekt i dostać różne rzeczy, nawet jeżeli tam już przetwarzanie zostało zakończone, ale paru kolegów bardzo mnie na to uczulało i w ogóle, jeżeli chodzi o programowanie na AWS-a, na jakąkolwiek chmurę, trzeba mieć świadomość tego, że to nie jest tak, że to jest nasza baza danych, wszystko w ramach jednej maszynki, my mamy nad tą pełną kontrolę, tylko to jest system rozproszony. Zawsze może coś pójść nie tak i trzeba mieć świadomość, trzeba robić tak, żeby że wyłapywać błędy możliwie szybko, ale też reagować odpowiednio, od razu. No i ostatni punkt to jest redirect. To jest takie coś, że dla konkretnego węzła tutaj można sobie zażyczyć, o Jezu, to nie to miało być. Można sobie zażyczyć, żeby on zamiast wyciągać dane z tego Jenkins Configuration TarGZ, żeby zapytał na przykład lambdę jakąś albo jakiś inny endpoint i te dane pobrał i tutaj wstawił. To jest bardzo fajne, tylko ma jedno bardzo silne ograniczenie, a mianowicie to jest dalej key value. Nie da się zrobić czegoś takiego, że na przykład mamy 100 użytkowników i mamy dla użytkowników mamy endpoint i już potem niezależnie od tego, o którego użytkownika się pytamy, to on będzie wywoływał naszą lambdę. To tak nie zadziała. Trzeba by było dla tych wszystkich 100 użytkowników zrobić tutaj klucze i dla każdego klucza powiedzieć, że o tego użytkownika to się pytaj tam i tam te dane dla niego leżą. No trochę to jest mało wygodne. A, tu jest H. Uczę się. No dobrze, to skoro tą S3 omówiłem, to teraz chciałbym opowiedzieć o EC2. To jest taka zwykła, najzwyklejsza wirtualizacja. W 2006 roku oni zaczęli funkcjonować, w związku z tym nie ma się co dziwić, jest Xen, pisze się Xen. Jak ktoś próbował używać baz danych na VirtualBoxie, to wie, że to jest po prostu dramat. Wolno działa i jest do bani, ale oni sobie z tym radzą. Chodzi o to, że w momencie, kiedy robimy wirtualizację, możemy sobie zażyczyć, żeby zarządca tej wirtualizacji wiedział, że dane urządzenie, jego przerwania mają być obsługiwane przez tą konkretną wirtualkę. To jest wtedy spięte na sztywno i takie rzeczy jak zarządzanie siecią, wszystko jest naprawdę szybkie i to oni mówią, że to jest dedykowane. Jeżeli wykupujemy urządzenie, gdzie jest dedykowana obsługa sieci albo dedykowana obsługa urządzeń blokowych, no to właśnie o to chodzi, że to jest na poziomie przerwań połączone. A drugą rzecz, co możemy zrobić, to w momencie, kiedy kupujemy taką EC2 albo ją prowizjonujemy, w sensie chcemy używać, to możemy powiedzieć, że chcemy, żeby ta nasza wirtualka to była jedyna wirtualka, która chodzi na tej maszynie. Żeby nie było żadnego przełączania, żadnych takich rzeczy. Także takie rzeczy też możemy sobie, oczywiście jak wszystko kosztuje.
Także takie rzeczy też można zrobić. No a jak w ogóle wygląda zarządzanie takimi wirtualkami i co to w ogóle jest? No, to pewnie wszyscy widzieli, że tutaj jest taka zakładka z instancjami. Tutaj mamy 3, które działają. No i można sobie kliknąć, żeby sobie kolejną instancję powołać. To tutaj nie ma wielkiej filozofii. Można sobie wybrać, że chcemy na przykład, żeby to było jakieś Ubuntu. I tutaj konfigurujemy szczegóły tej instancji. Oczywiście tam nie żebym chciał ich więcej jak jedną. Mogę nadać odpowiednie uprawnienia takiej instancji. To, co jest ciekawe, to tutaj jest w tym Advanced. Tu jest User Data. O User Data pewnie jeszcze będę mówił. Chodzi o to, że w momencie, kiedy taka wirtualka startuje, no to ona tam gdzieś jest uruchomiona, działa, no ale jak to zrobić, żeby ona robiła to, co nas interesuje? No trzeba, żeby uruchomiła jakiś program, albo nie wiem, nawet jeżeli jakiś Docker, no to trzeba ten obraz ściągnąć i go wystartować. No i do tego, żeby to wszystko zrobić, to się tutaj wypełnia w tym optionalu user data się wpisuje, co tam ma być zrobione. Jak takie coś wygląda? Pewnie jest za małe. Jak takie coś wygląda? No na przykład tutaj jest taki zielony kawałek user data, startuje baszowy skrypt, pobiera sobie jakiegoś Jenkinsa, jakieś coś tam sobie robi, instaluje po kolei, przetwarza, pobiera Node'a, znowu coś tam instaluje, z AWS-a coś pobiera, przestawia jakieś uprawnienia, no i jakąś usługę restartuje. No i generalnie mając taki przepis, mając taką wirtualkę, można powiedzieć, dobra, to startujesz, robisz i to działa. Co dalej można zrobić z taką wirtualką? Można jej przypisać no, jakiś dysk albo w ogóle jakieś zasoby, gdzie by to tam było odkładane, żeby ona mogła sobie no, działać, tak? Możemy sobie zażyczyć po taniości, można w ogóle jakiś dysk magnetyczny i można pójść po bandzie cenowo, w sensie jakiś sprowizjonowany SSD. Chodzi o to, że to będzie wtedy szybsze. Oni dają gwarancję, że to będzie działało z określoną prędkością, można to tam zakodować. Jeszcze można zrobić tak, bo te wszystkie opcje tutaj polegają na tym, że my mamy jakieś urządzenie blokowe, które jest podłączane do tej wirtualki, to tam sobie razem jakoś działa. Można zażyczyć sobie, że my nie chcemy żadnych urządzeń dodatkowych, tylko wszystko ma chodzić w ramach tej jednej wirtualki, no i tak jak VirtualBoxa podnosimy, no to jest jakiś tam plik na dysku i on sobie z niego startuje, no i generalnie coś takiego samego można tutaj zrobić. Jeszcze z tymi obrazami jest o tyle ciekawe, że jak już zrobimy tam te wszystkie te rzeczy, o których ja tutaj mówiłem, tą całą listą sobie przejdzie, o jakiegoś Bauera, Gulpa sobie tam to wszystko poinstaluje, to można go grzecznie poprosić, żeby, gdzie to było, tu byłeś, żeby on z tego dysku zrobił nam AMI, czyli ten obraz, którego on użyje do tego, żeby wystartować wirtualkę. I w ten sposób możemy sobie oszczędzić, tak jak w Dockerze można zrobić image, który tam gdzieś zostanie już przygotowany i on będzie na nas czekał. Tak samo tutaj można sobie przygotować taki obraz dla kolejnej EC2. Dlaczego to można robić, bo jest taniej? Dlaczego tego nie robić? Dlatego, że w momencie, kiedy robimy coś takiego, no to już jest dla nas przygotowane. A te wszystkie rzeczy, które są, no to się wiadomo, że się zmienia. Na przykład standardowe przykłady do AWS-a opierają się na Ubuntu tam 14 coś. Dlatego, że wtedy był boom, sporo ludzi narobiło przykłady, te przykłady sobie leżą, można używać, no ale już jakby ktoś chciał użyć 16, no to w tym momencie musi od nowa to wszystko, całą tą ścieżkę przejść. To jest po prostu kwestia do wyboru. Albo idziemy w tym kierunku, albo idziemy w tamtym kierunku. No jeszcze taki feature, który się bardzo często wielu osobom przydaje, mianowicie można pododawać tagi. Chodzi o to, że te nasze wirtualki jak sobie powstają, no to fajnie by było, żeby one wiedziały na przykład jakie to jest środowisko, czy to jest produkcja, czy to jest coś tam,
czy mają się tak zachowywać, czy mają się inaczej zachowywać, czy może na przykład chcemy, żeby one się jakoś nawzajem potrafiły odnaleźć po tagu. No to generalnie można je otagować i ze środka z wirtualki można się zapytać, jakie ja mam tagi. Albo można się, mając odpowiednie uprawnienia, zapytać o inne wirtualki, które mają te same tagi i wtedy można na przykład Hazelcasta na tym postawić. Tu jest ustawianie firewalla. Jak to pod Linuxem. Można sobie zażyczyć, żeby na przykład port 80 też był otwarty i żeby ktokolwiek przyjdzie, to żeby mógł się tutaj dobić. Można też zrobić tak, żeby na przykład tylko określona grupa, na przykład można zrobić w ten sposób, żeby do danej EC2 dostęp miały tylko hosty, które są sprowiżonowane przez tego Elastic albo no tu jest akurat Beanstalk, ale chodzi o to, że można określić grupę, do której należą hosty i tylko one będą miały dostęp do danego portu. W sensie on zablokuje. O, i nie wybrałem. No dobrze, to wybiorę wszystkich, żeby wszyscy mogli. Tu można sobie podejrzeć, co tam na co się zgadzamy. O, i tu jest jeszcze taka fajna rzecz, którą TagSkipper. To jest klucz. Chodzi o to, że jak ja ją teraz to się podniosło, no to chciałbym się jakoś na nią dostać. Zobaczyć, co tam pod spodem jest. No to żeby to zrobić, no to on jakoś musi wiedzieć, że ja to ja. To jest zorganizowane w ten sposób, że jak ja to zakładałem, to konto, to tutaj na dole dodałem klucze. I to jest mój klucz, znaczy to jest klucz prywatny, który on wygenerował. To jest jego fingerprint, a ja mam część prywatną u siebie, a publiczna jest z automatu wrzucona do konkretnego, no na konkretną EC2. Zobaczmy, czy to zadziała. Oczywiście można śmiało powiedzieć, że to nie zadziała. Dlaczego nie zadziałało? No nie zadziałało dlatego, że jest zła nazwa użytkownika. Trzeba się przyzwyczaić i to mnie już parę razy kosztowało sporo nerwów, że jeżeli się prowizjonuje Ubuntu, no to użytkownik nazywa się Ubuntu. Jak ma być CentOS, to użytkownik będzie EC2 user. Jak się to pomyli, no to nie działa. No i się nie ma co dziwić, że nie działa. No jak już tutaj jesteśmy, no to można wskoczyć na roota. Taka zwykła instancja. Działa. Można teraz sobie poinstalować wszystkie rzeczy, które potrzebujemy, przygotować to wszystko, niech to będzie takie, jakie chcemy. Wtedy zatrzymać taką instancję. Z dysku można zrobić obraz, tylko to zależy jeszcze jak sobie to skonfigurujemy, bo normalnie to wygląda w ten sposób, że jeżeli zatrzymamy tą instancję, to on wszystkie zasoby od razu zwalnia. Wszystko poleciało, nie ma. Możemy sobie zażyczyć, żeby on nie kasował wszystkich, na przykład nie zwalniał dysków i wtedy z dysku można zrobić sobie obraz AMI albo od razu na tym etapie.
Można instancję zastopować, czyli potem ją znowu wystartować, a jak się sterminuje, no to generalnie na AWS-ie, jeżeli używamy słowa terminate, to już jest koniec i nie ma o czym mówić i to już jest bezpowrotne. Czasem informują o tym, że to już jest bezpowrotne, czasem mniej dosadnie. No i tutaj można view change podejrzeć, jak wyglądają te user data, żeby tam ewentualnie coś doszykować. No, generalnie fajnie to wygląda, ale ja to bym wolał, żeby to tak się z automatu działo. Na przykład można, jak już ma się ten swój klucz zainstalowany tutaj na komputerze i oprogramowanie klienckie, to można różne rzeczy robić. W sensie to wszystko, co da się wyklikać z konsolki, da się wyklikać również z command line'a, albo nawet jeszcze więcej. To jest naprawdę coś mi tutaj ten ekran szwankuje. O, teraz chyba będę widział. Czyżby mi nadpisał i nie będę miał? No nie będę miał. Chciałem pokazać, jak wygląda powołanie takiej instancji z command line'a. No, niestety mi gdzieś uciekło. Pokażę, jak wygląda z Pythona. Generalnie zestaw parametrów jest dokładnie taki sam i tutaj nie ma się co dziwić. Podaje się obraz, który ma być powołany, znaczy z którego mają być postawione te EC2, te wirtualki, ile ich ma być, jaki ma być typ takiej instancji. No tutaj im wyższy typ, tym więcej płacimy, ale za to dostajemy więcej rdzeni, więcej RAMu, no to wiadomo. Podajemy, który klucz ma być z automatu wgrany, albo które klucze mają być wgrane, z jaką rolą ma być ta instancja powołana, czyli jakie ma mieć uprawnienia taka sama z siebie, jakie mają być user data wgrane, to jest to, co przed chwilą pokazywałem, to na zielono. No i generalnie chciałbym, żeby ta instancja się nazywała Jenkins, no to w tagach się też podaje. Wstaje, działa, ma się dobrze. A jak na przykład chciałbym z tego jakoś skorzystać, na przykład z takiego Jenkinsa. Czy mogę z niego skorzystać? No widać, że tutaj view inbound rules, czyli mogę podejrzeć, jakie są porty otwarte. 80, 22 i 8080, czyli jak sobie, może nie tutaj, może tutaj, chyba nie to samo. No to taka przygotowana z tego zielonego EC2 potrafi takie rzeczy robić. Tutaj jest jakaś aplikacja, która coś tam buduje. Zwykle jej wychodzi, ale ostatnio ma jakieś problemy. Można podejrzeć, jakie ma problemy. Znaczy, to jest Jenkins 2 i to, co mi się w nim bardzo podoba, to jest to, że budowanie jest w Jenkins file'u. Tak wygląda. To, co jeszcze jest fajnego w całym tym rozwiązaniu, to jest to, że on, już pokazuję, opis tego całego budowania trzyma na AWS-ie, w tym Jenkins Configuration, czyli jak teraz zrobię tak, że wejdę sobie zaznaczę tego Jenkinsa, go terminuję, giń poczwaro, no to on go teraz tam składa. Czy aby na pewno? No chyba na pewno, bo tak zwykle to już by odpowiedział, że żyje. No dobra. To teraz ja bym chciał, żeby ten Jenkins jednak ożył,
Żeby go ożywić, to użyję tego Jenkins Starta. I ja tu go gdzieś miałem radośnie. No ale jak to? Za dużo konsolek. I tu się pojawiły jakieś instancje, które są terminated i się nie da skasować, on je sam kasuje. Z nimi się nic nie robi, one po jakimś czasie znikają. No widać, że kolejny Jenkins sobie tam spokojnie wstaje, a ja w międzyczasie, jak on wstaje, to opowiem, co tutaj się mniej więcej dzieje w tym checku. Check jest funkcją lambda, która robi takie coś, że najpierw sprawdza jakieś wersje, potem odczytuje zapisane wersje i potem sprawdza, czy Jenkins pracuje. Jak nie, to tam w zależności od... Nie, już pokazuję. Już. On robi to w ten sposób. Bierze z GitHuba, z mojego repozytorium, ostatnią wersję tego repozytorium, która tam jest, patrzy sobie, jaka jest wersja zapisana w AWS-ie, w S3 i jeżeli mu wyjdzie, że coś się zmieniło i nie działa, czyli Jenkins nie jest up and running, to startuje Jenkinsa i zapisuje wersję. Chodzi o to, że ja nie siedzę i nie pracuję cały czas nad tym wszystkim. I życzyłbym sobie, żeby nie było tak, że tam jakaś wirtualka gdzieś leży, albo tam sobie pracuje i przepala moje centy, no bo to generalnie drogie nie jest, ale jak się zostawi na dłużej, no to przepala. I jak ja przez 2 tygodnie do tego nie siądę, to wolę płacić za to, żeby on trzymał tą konfigurację Jenkinsową na S3 i właściwie tyle. Te 200 mega, czy ile tam tego jest, niech sobie leży i niech na mnie czeka. Jak przyjdzie czas, że trzeba to odpalić, to taki skrypcik startuje i odpala. Tylko skrypcik ma jedną wadę, się timeoutuje. Niestety, zestawienie tego wszystkiego powoduje, że on się wywala z timeoutem. No, ale generalnie to jest droga, w którą należy iść z takimi rozwiązaniami. AWS ma nowe rozwiązanie, o którym powiem, które powoduje, że to przestaje być taki problem i można to trochę obejść. Aczkolwiek to jest nowa rzecz i oni dopiero to wprowadzają. No dobrze, to EC2 mniej więcej. Takie pytanie. Czy można jakoś w miarę out of the box zrobić skalowanie, czyli tam było minimalna, maksymalna liczba instancji, czyli coś takiego, gdzie jest load balancer i jakoś ten EC2 sam wie, pod jakim obciążeniem są serwery, czy ma jakiś ubić, czy ma ktoś nowy. Jasne. Pytanie dotyczy autoskalowania. Muszę powtórzyć, żeby mi się tu nagrało i żeby tutaj było wszystko słychać. No, jak to w chmurze, oni sobie znakomicie z tym radzą. Są tutaj 2 pozycje. Jedna jest Launch Configuration, a druga się nazywa Autoscaling Groups. I to wygląda w ten sposób, że tutaj w Launch Configuration mamy informację o tym, jak wygląda te user data, w sensie jaki jest przepis na postawienie konkretnej instancji. Jakie instancje mają być dokładane, a autoscaling grupy określają to, jak te grupy mają się skalować. Jaka jest minimalna ilość instancji, które mają działać, jaka jest maksymalna i pod jakimi warunkami mają następować przełączenia w górę albo w dół. Znaczy standardowo się robi tak, że albo się robi na obciążenie na konkretne instancje, znaczy w sensie, jeżeli średnie obciążenie na instancjach jest tam odpowiednio wysokie, no to z automatu będą prowizjonowane kolejne instancje, albo też jeżeli ruch w sieci jest tam odpowiednio duży, no to w tym momencie będą dostawiane kolejne instancje.
I to jest, jeżeli chodzi o autoscaling. No i też oczywiście, jeżeli już robimy takie rzeczy, no to fajnie by było, żeby no te instancje jakoś były widoczne i to nam zapewnia load balancer. Czyli mamy przed tymi wszystkimi naszymi przeskalowanymi grupami jakieś coś, co z automatu rozrzuca. Standardowym polecanym rozwiązaniem jest taki zwykły round robin przez Nginxa podrzucony. Aczkolwiek jak ktoś się uprze i chce robić sticky session, też się da i nie ma z tym jakoś problemu wielkiego. No. Ale to sami musimy sobie taki load balancer z przodu skonfigurować, to Nie. Nie sami. Klikamy tego beanstalka, mówimy, że chcemy, żeby to działało i on to sam za nas zrobi. Pokażę. No to oprócz tego, co właśnie powiedziałem o tym skalowaniu, to jeszcze są te spot instances, no i zasoby, które można sobie podłączyć. Jeżeli chodzi o bazę danych, no to tak jak zdążyłem wcześniej powiedzieć, no to jest tak jak to jest Microsoft, w związku z tym tu wszystko jest. Amazon Aurora to jest taka ich wersja MySQL-a, w sensie ten sam interfejs, ale tam pod spodem ich zabawki. No i mówię tutaj tylko o bazach danych relacyjnych. Pozostałe rozwiązania, w sensie hurtownie danych jak najbardziej też są, no ale to już stwierdziłem, że jakbym miał wszystkie te rzeczy, które oni udostępniają, omówić, no to tu się nawet na ekranie nie bardzo mieści. Tego jest naprawdę masa i o każdej z tych rzeczy, tak jak ja o tej S3 i o EC2 mówiłem, to właściwie o większości z tych, które tutaj są, to można równie długo mówić. Bazy danych generalnie są, mają się dobrze. Jak się sprowizjonuje Oracle'a, no to tam trzeba za niego zapłacić. Oracle jakiś czas temu trochę sobie popsuł opinię, bo znaczy wcześniej było tak, że jeżeli ktoś kupował taką EC2 i tam było powiedziane, że to jest tam 4 wirtualne rdzenie, no to Oracle stwierdził, że dobrze, no to będzie bez hyperthreadingu, w związku z tym płacimy tylko za te 4 rdzenie. Gdzieś od listopada zeszłego roku stwierdzili, nie, to są poważne rdzenie, normalne, można sobie dedykowane robić, hyperthreading płacicie normalnie, tak jakbyście sobie kupili zwykły serwer. No i cena Oracle'a poszła 2 razy w górę i ludzie, którzy byli proszeni tam w większości podcastów, co akurat słuchałem wtedy, o komentarz, to stwierdzali, że no to teraz życzę powodzenia Oracle'owi, prawdopodobnie odwrót od nich tylko się zwiększy. Czy oni też mają swoją chmurę, no ale to tam. Nie wiem nawet, jaki jest udział w rynku. Znaczy to jest pewnie tam 5% pozostałe. Rozwiązaniem, które Amazon bardzo lansuje i znaczy, które oni bardzo by chcieli, żebyśmy używali, to jest DynamoDB. Baza NoSQL-owa, bardzo fajne SLA, super sprawa, polecam, tylko że trzeba uważać na koszty, bo no, zabawka daje spore możliwości, ale jest naprawdę bardzo, bardzo droga. Tylko nie wiem, dlaczego tutaj się pokazało z S3 PT. No i kolejna sprawa to jest load balancer, czyli to co wcześniej mówiłem, że można sobie zrobić dedykowane rozwiązanie przed takimi autoscaling grupami, nie trzeba się tam z tym jakoś specjalnie kopać samemu. ELB to jest standardowe rozwiązanie load balancerowe proponowane przez Amazona, można użyć też Nginxa albo Haproxy, to jak najbardziej też wszystko będzie działało. Jest sens w ogóle używać tych rozwiązań, skoro ELB out of the box robi co trzeba i jest na 3 pliki dostępny? Nawet prośba, tak? żeby się zgłaszać, dobrze? Bo ja będę Wam podawała... Dobra. Pytanie dotyczyło, czy jest sens w ogóle używać tych rozwiązań Nginxowych albo Haproxy, skoro jest Elastic Load Balancer. No generalnie nawet nie trzeba wiedzieć, że jest Elastic Load Balancer, bo jak kliknę w tworzenie nowego środowiska w Beanstalku, to mówię, że chcę, żeby było skalowane i właściwie reszta mnie nie obchodzi.
Tak? Wszystko jest out of the box. To jest to. O, załaduj się. OK, załadował się. Tworzę nową aplikację. Mówię, że aplikacja nazywa się jakoś tam. Opieram się o Enter. Jak pokazywałem tam na początku, tutaj API Worker. API się skaluje, Worker to jest jedna instancja taka na rzeczy periodyczne, które tam sobie gdzieś z boku chodzą. To tutaj wybieram, że chcę sobie stworzyć API. I tu wybieram. Chcę, żeby był load balancer i właściwie domyślna wartość, idę dalej i nawet nie muszę wiedzieć, że to tam pod spodem jakiś Nginx, cokolwiek tam jest robione, to zdeployuję sample application, żeby nie mieszać za bardzo. Środowisko, klucze. Tu się przydziela rolę. W sensie jak na przykład któraś z moich, albo moja lambda, albo któryś z moich EC2 będzie miało taką rolę, tam gdzieś wpisaną w tych swoich ustawieniach, to będzie mógł sterować tym, będzie mógł na przykład, mój Jenkins będzie mógł wrzucać nowe wersje, deployować nowe wersje aplikacji tutaj. To się z tego bierze. Pach, poszło. Mam nadzieję, że bazy danych nie kliknąłem, bo jak kliknąłem, to będzie długo. No i mam aplikację, która jest na load balancerze, elegancko wszystko działa, mogę powiedzieć, jak się będzie skalowało. Tylko jeszcze trzeba chwilę poczekać, aż on się tam załaduje. Skaluje się od 1 do 4 instancji w standardzie. Można ustawić mu notyfikacje, żeby przychodziły na telefon, że coś się pozmieniało. Można logi od razu wrzucać, żeby żeby od razu się odkładały, tak żeby jak coś się wydarzyło, to żeby mieć do tego dostęp. Nie trzeba nic więcej. Co więcej, jak na przykład chciałbym zainstalować sobie Hipstera albo JHipstera. Gdzie ja go miałem? Gdzieś go tu miałem. O, tu jest. I on też jest na AWS-ie, na środowisku obok. Żeby go zainstalować, co prawda mi się tutaj maszynka zrestartowała, ale go złapałem. To się robi tak, się wpisuje... JHipster AWS, podaję te wszystkie rzeczy, które musiałem podać, bo i tak je podaję. I czekam na successful. Jest. Nie muszę wiedzieć, co tam się dzieje, jakie tam te wszystkie no dobrze by było, żebym wiedział, że tam jest jakieś T2 mikro, albo DB2 T mikro, albo tam coś tam, że jak wybiorę EUST1, to tam na coś wpływa, może nie wpływa, ale generalnie to jest naprawdę zero roboty. No więc po co to wiedzieć, po co to zaglądać w to wszystko i się zastanawiać, jak to tam działa? No dlatego, że to czasem działa, a czasem nie działa. I jak działa, to jest fajny rezultat tutaj na ekranie, a jak nie działa, to lecą timeouty i nie wiadomo co ten. I jak już jesteśmy na tym etapie, że jesteśmy w stanie się tam, nie wiem, gdzie ta konkretna konsolka, do której tam się na tą EC2 wbijałem, to może sobie jakąś wylosuję. Jak już jesteśmy na tym etapie, że możemy tam pod spód zajrzeć, rewelacja. Tylko to zwykle robią DevOpsi. I oni tam zaglądają i albo zajrzą, albo nie zajrzą, albo działa, albo nie działa. I to chodzi o to, że po prostu trzeba mieć świadomość, gdzie to leży, że to jest zwykły Linux tam pod spodem i nie ma większego problemu, żeby samemu tam sobie łapkę, nawet z Windowsa można się wbić, to naprawdę nie boli.
Co prawda, jak tutaj ma się takiego Linuxa fajnego jak ja mam, to jest o wiele sympatyczniej, ale to... No dobra, to teraz się zaloguję na tą maszynkę tego Jenkinsa, co to go tam potem... Najpierw go ubiłem, a potem go podniosłem drugiego. O. I tu są logi. Cloud init output log to jest log, który on odkłada w momencie, kiedy używa tego user data. I tu jest wszystko napisane, jak on się tam po kolei uruchamiał, jakie klucze sobie potworzył, co sobie pościągał. Te wszystkie rzeczy, co ja mu kazałem robić, to tutaj jest napisane, że on to robił. Jak mu cokolwiek się nie udało z jakiegoś powodu, to tutaj zaglądam i tutaj znajduję. Jeżeli jest ten autoscaling, to on też sobie zrobi te user data i też mogę wejść na tą konkretną instancję i zrobić dokładnie to samo. Na przykład ta AAAAenv. To sobie ją znajduję. Tylko jeszcze sprawdzę, czy mogę w ogóle, żeby nie klikać w jedną, w drugą stronę. No nie mogę, niestety nie mogę. Nie mogę dlatego, że tylko port 80 jest otwarty. Ale jak sobie tutaj wejdę security groupsy i sobie dodam na przykład serwer, taki mój ulubiony, to już nie ma problemu, żeby wejść, tak? Znowu z tym samym kluczem, no bo generalnie chodzę wszędzie z tym samym kluczem. Klucz, podobnie jak cała tutaj instalacja, jak tylko się prezentacja skończy, wszystko pójdzie do kosza. Poczekam na koniec miesiąca na fakturę z Amazona za tą instancję i właściwie case closed. Ileś takich kont sobie, to mi się bardzo nie spodobało. Pewnie on sprowiżonował tego CentOSa i dlatego nie chce wejść. To też polecam, żeby się nie przywiązywać za bardzo do tych kont AWS-owych, zakładać, stawiać od nowa. To jest fajna nauka, żeby mieć... jedna rzecz jest taka, że jest kwestia bezpieczeństwa. Jak ja będę te instancje, te konta regularnie kasował i czyścił i stawiał od nowa, to za każdym razem będę mógł sobie wyciągnąć wnioski z poprzedniego podejścia. Tak? Wydaje mi się, że mógłbyś nie dodać security grupy do balansera i to on cię odcina, a na EC2 masz włączone, nie? Nie, bo tutaj jest konkretna EC2, to AAAenv. Tu jest jej adresik DNS-owy. No. Wiedziałem, że się uda. I tu jest serwer. I security groups i można zobaczyć, czy mogę. No jest 22, jak nic, otwarte. Tak, dla wszystkich. Kluczyk dodany, tak, bo w momencie, kiedy było Elastic Beanstalk wstawał, to się mnie pytał, z którym kluczykiem ma te instancje powoływać. Ale to go zaraz jeszcze podejmę jedną próbę, może mi się źle skopiowało. Nie, no dobrze mi się wszystko skopiowało. No i właśnie, jak działa, to działa, jak nie działa, to... Tak, bardzo dobry pomysł. No właśnie.
mówić o tym, o networkingu, jak właśnie nie zadziałało. Znaczy, tu są wymieszane właściwie dwie rzeczy. Jedno to jest to, że nasze konto, to konto, na którym ja cały czas pracuję, może być podzielone na wiele takich podsieci albo takich wirtualnych, prywatnych chmur, jak oni to nazywają, VPC. I wtedy mogę zrobić tak, że mam na przykład konto, znaczy taką chmurę dla administratorów, chmurę do baz danych, chmurę tam dla kogoś, chmurę tam do kogoś i między tymi poszczególnymi chmurami każda z tych chmur ma osobne przestrzenie adresowe i jeżeli chcę przejść z jednej do drugiej, no to określam routing i w tym momencie wiem, kto gdzie ma dostęp i mogę sobie to jeszcze bardziej podzielić, granulację wtedy dla każdego takiego VPC uprawnienia pookreślać. Jak ktoś ma dużą firmę, to się przydaje. AZ to jest taki byt, który jest z drugiej zupełnie strony, a mianowicie są generalnie dwa podejścia do budowania w ogóle chmur. Jedno to jest to, tak jak robi Microsoft, oni stawiają serwerownię tak po prostu. Jest konkretna serwerownia i to jest jedna taka lokacja. To jest o tyle fajne, że stawianie konkretnej lokacji nie jest jakoś specjalnie drogie, w sensie drogie jest, ale na pewno postawienie 4 takich lokacji, jedna obok drugiej i spięcie ich kablem będzie droższe. Oni robią tak, że po prostu jest konkretna lokacja, plus jest tego taki, że tych lokacji może być dużo, minus tego jest taki, że właściwie każdy ruch z takiej lokacji jest ruchem na zewnątrz. Drugie rozwiązanie jest takie, jak ma Google i ma Amazon. Oni robią w ten sposób, że jest na przykład taka lokacja jak Frankfurt, albo Irlandia, albo tam ktokolwiek i znaczy gdzie dokładnie to stoi, to nikt nie wie, ale jest jeden wielki budynek, w którym stoją te wszystkie serwery, do niego jest podpięty drugi budynek kablami i każda z takich fizycznych lokalizacji to jest właśnie to availability zone, czyli ta konkretna lokalizacja i teraz jeżeli się okaże, że na przykład z jakiegoś powodu prąd siadł, albo koparka wyrwała kabel, albo cokolwiek takiego się wydarzyło, co było generalnie nie do przewidzenia i siada taka konkretna serwerownia, to jeżeli mamy rozwiązanie produkcyjne i mamy wykupione maszyny w dwóch, no to jedno padło, drugie ciągnie dalej. Dlatego na tym slajdzie, gdzie pokazywałem, jak oni to rysują, to tutaj są takie, to są autoscaling grupy, czyli tu są dostawiane instancje, a tym pomarańczowym to są właśnie obmalowane azety. Availability zone druga. I w tym momencie, jeżeli na przykład ta zostanie przekreślona, to nie działa, to cały nasz ruch dalej może być obsługiwany przez tą drugą. Można też zrobić tak, żeby w ogóle mieć te same dane migrowane do dwóch osobnych lokalizacji. Na przykład część danych dane mieć we Frankfurcie i stamtąd serwować, ale jednocześnie, żeby w razie jak Frankfurt cały zostanie zbombardowany, to żeby Irlandia sobie z tym poradziła. I na przykład Netflix ma robione tak, że oni raz na jakiś czas przełączają całe swoje serwerownie z jednego wybrzeża na drugie. Po to, żeby mieć pewność, że ich środowisko sobie z tym poradzi. Znaczy generalnie to nie jest tak, że się robi to z automatu, pstryk tam o którejś w nocy, tylko to oni planują, ale planują to nie dlatego, że to jest operacja problematyczna dla nich, tylko chodzi o to, że po prostu takie coś powoduje duże zawirowania w sieci, bo oni robią 30% ruchu całego w internecie w Stanach. Także no to by były te EZ-y. I teraz z punktu widzenia takiej konkretnej EC2, czy tam wirtualki, no to mamy każda z nich ma swój własny firewall, który mamy skonfigurowany właśnie z zewnątrz, z punktu widzenia tego panelu administracyjnego. No jeszcze jeżeli chodzi o sieć, to mamy dostęp do DNS-ów, możemy sobie po prostu możemy sobie wykupić i mieć od razu do tego naszego load balancera podpiętą naszą domenkę.
Jeżeli chodzi o o wdrażanie, no to standardowo wygląda w ten sposób. Jak wygląda, no to, że on sobie tak tu ładnie zrobił za nas ten JHipster, to jest jedno. Jakbyśmy sami chcieli to samo zrobić, to trzeba by się posłużyć tutaj komendami. Gdzie ja mam komendy na potrzeby? Nie tu mam. Tu. Najpierw musiałbym wgrać nową wersję na S3 i to jest standardowo, że jeżeli tam, nawet jeżeli chcemy wgrać lambdę nową, to jeżeli ona jest więcej jak 10 MB, to oni polecają, żeby tam sobie wrzucić na S3 i żeby już to stamtąd używać. Wtedy jest jakby trochę szybciej, samo wgrywanie jest oddzielone od uruchamiania. Tworzymy nową wersję aplikacji i uruchamiamy i aktualizujemy środowisko. Z punktu widzenia naszego Elastic Beanstalka, no to mamy środowiska, czyli możemy w ramach jednej aplikacji mieć kilka środowisk tutaj. Znaczy generalnie w praktyce to i tak jest tak, że firma jak ma konto raczej jest podział na konta. Jest osobne konto na produkcję, osobne konto na testy, a osobne tam na jakieś UAT-y albo inne takie rzeczy. I podział jest tutaj. Niemniej jednak jak ktoś by chciał mieć wiele wersji, na przykład nie wiem, dla każdego dewelopera albo cokolwiek, to się robi tutaj, to są osobne environmentsy, tak, środowiska. Po to, żeby coś tam inaczej testować albo żeby inaczej robić. A wersja aplikacji to, jak to wersja aplikacji? Od czasu do czasu robi się tego za dużo i po prostu jest do skasowania. No i też właściwie proste, tak? Tworzymy nową wersję, aktualizujemy. Co ciekawe, możemy wgrać inną wersję, nie ma problemu, żeby zdeployować co innego niż w danym momencie jest zdeployowane. Nie jest to jakaś wielka filozofia. To, o czym jeszcze chciałbym wspomnieć, to serwer bez serwera. AWS jakiś czas temu wprowadził lambdę, to jest o tyle fajne, znaczy z ich punktu widzenia jest to o tyle fajne, że mają jakieś serwery, które tam leżą odłogiem, no a generalnie prąd i tak zżerają i trzeba to zasilać, w związku z tym stwierdzili, że pozwolą nam zrobić małą zupełnie aplikacyjkę, nie tu, małą zupełnie aplikacyjkę, w tym momencie są dostępne cztery technologie, można w C#, na Node coś zrobić, w Javie albo w Pythonie. To jakie mamy ograniczenia, to jest istotne, mianowicie między 128 a 1,5 giga możemy sobie, 128 mega, 1,5 giga możemy sobie zażyczyć miejsca. No i czas wykonywania jest do 5 minut. W związku z tym, jak ten GitHub mi się tam od czasu do czasu przywiesi, to mi się wszystko timeoutuje i to słabo działa. Jeszcze trzeba wliczyć sprowizjonowanie instancji, dlatego to jest słabe. Kolejną słabą rzeczą jest to, za co płacimy. Oni nas liczą za każdy megabajt razy 100 milisekund używania. Taka jednostka. W sensie im więcej pamięci weźmiemy, im dłużej będziemy używali, tym nas będzie więcej kosztowało. Możemy wziąć mało pamięci, długo używać i będzie tak samo, jak weźmiemy dużo pamięci i będziemy krótko używać. Kolejnym problemem, jeżeli chodzi o lambdy, jest bezpieczeństwo. I to jest jeden z głównych powodów, dla których ja się tak nie bardzo odważam, żeby tam te swoje rzeczy wrzucać, dlatego że jeżeli dam pełne uprawnienia do lambdy, a ktoś mi tam się włamie, wbije no to mi sprowizjonuje cały tam klaster bitcoinowy i jak się obudzę rano, to już będę biedny. Dlatego trzeba na to bardzo uważać. Na szczęście oni też widzą te problemy w sensie ograniczenia, jak również kwestie bezpieczeństwa i teraz wprowadzają step functions. To jest takie coś, że tak jak rysujemy sobie diagramy decyzyjne, jakiś flow biznesowy, to tak samo będzie można sobie z gotowych funkcji lambda poskładać cały flow. I w zależności od wyniku jednej funkcji, jak się uda, albo się nie uda, albo cokolwiek tam zwróciła, no to idziemy w jedną stronę, albo w drugą stronę, albo tam cały ten.
Minus tego jest taki, że no generalnie za to wszystko trzeba płacić, no ale to życie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bo dziewczyny w blokach siedzą. Ograniczenia tego security dla lamp, to znaczy w jaki sposób jest to gorsze niż bo ja wiem, właśnie na... No, znaczy gorsze jest o tyle, że w momencie, kiedy ja używam lambdę i ta lambda chodzi na Pythonie, no to teraz no, mam na przykład jakiegoś takiego API Gatewaya, który wykonuje operację i on przekierowuje bezpośrednio do mojego kodu w Pythonie i ktoś mi się tam włamie, no to przejmuje kontrolę nad tą lambdą. W sensie może ją wywoływać, tak? No w sensie tam wchodzi w mój kod i może tam sobie różne dziwne rzeczy porobić. A w momencie, kiedy to jest tak, że to jest EC2 i cały ten kram, to tam po drodze jest jeszcze ileś Nginxów, które przed tym stoją. Bo w praktyce to jest tak, że jakbym wbił się na tą instancję, na którą chociaż może zrobię inaczej. Może zrobię inaczej, bo tu były dwie instancje. Jedna była ta AAA, na którą się nie udało wejść i druga powinna być ta, AppEnv. I na tą to mi się nawet parę razy już udało wejść. To może pokażę, co on tam pod spodem trzyma. No to jest, znaczy ja tu będę zaznaczał i przy okazji postaram się mówić. Zobaczymy, czy jestem wielozadaniowy. To wygląda w ten sposób, że oni instrumentują od razu całe środowisko, wrzucają tam sporo różnych rzeczy, na przykład właśnie tego Nginxa. Jeżeli sobie zażyczyliśmy, żeby to był Tomcat, no to tego Tomcata też dorzucą, jakiegoś tam Apache'a albo inne rzeczy, które być może gdzieś tam po drodze nam się przewinęły, to też wszystko podostawiają. I dzięki temu coś tu mi się nie podoba. No nic, zrobił mi na złość. Nie wbije się. No w każdym razie, jak to wstaje w ten sposób, to jest tam mocno oinstrumentowane i oni mają do OPT pododawaną całą furę kodu, który po prostu to wszystko trzyma w całości i dba. No i też jest tak, że te lambdy są stosunkowo nowym rozwiązaniem i być może z tego wynika to, że tam nie wszystko działa tak, jak działać powinno. I to też jest w sumie cecha tych środowisk chmurowych, że to nie jest tak dopracowane jak serwery aplikacji w Javie. Nie wszystko działa i od czasu do czasu potrafi zniedziałać. Z niewiadomych przyczyn. I dlatego trzeba zaglądać, co tam on pod spodem trzyma. Jeszcze jedną rzecz mogę sprzedać, a mianowicie takiego Linux Bastion Hosta. To będzie ostatnia rzecz. A mianowicie jakbyście chcieli na przykład postawić sobie coś, a niekoniecznie chcecie, albo no, jak chcielibyście komuś udostępnić jakieś tam gotowe rozwiązanie, to no, Amazon ma takie rozwiązanie, które się nazywa CloudFormation. Czy on tutaj coś pokaże ciekawego? Chodzi o to, że mogę design template. Mogę sobie zażyczyć, żeby on otworzył z pliku wcześniej przygotowane środowisko. I gdzieś ja tutaj, na przykład takiego Linux Bastion Hosta.
I ktoś tu przygotował, pieczołowicie to wyklikał i jest. Ze wszystkimi rzeczami, które tam są potrzebne, tak jak to ktoś tam sobie wymyślił. Są rozwiązania komercyjne, które środowisko wasze potrafią zamienić w takie coś i potem sobie można to wyeksportować i poskładać. Problem z tym jest taki, że jak się chce zrozumieć, co tu się dzieje, no to generalnie trzeba wiedzieć, co on tutaj, jak robi i dlaczego. I to dobrze jest rozumieć te wszystkie klocki, zanim się zacznie je składać w całość. A najlepiej jest rozumieć w ten sposób, że się ileś razy to wszystko wywali. Plus też takiego podejścia z tym CloudFormation jest taki, że jak już się nastawia tego dziadostwa, a potem się wszystko wykasuje, to wszystko będzie sprzątał. Jak podostawiał te wszystkie klocki, a potem się będzie kasowało, to nie będzie usuwał. No minus jest taki, że jak się samemu z tego korzystał, no to właśnie znikło, no ale coś za coś. No i też jak się używa takiego CloudFormation, na przykład chce się użyć klucza albo tam czegoś, no to też jest wizard od razu generowany. Taki sprytny. Czy jeszcze? Ja mam takie dwa pytania z punktu widzenia programisty, który nie miał do czynienia jeszcze z AWS-em. Pierwszy to jest, czy Amazon AWS i w ogóle na chmury, czy można je jakoś zintegrować z aplikacją, która już istnieje, czy raczej wpływają tak mocno na architekturę, że lepiej od razu je stosować? To jest pierwsze pytanie, a drugie, takie bardziej techniczne, czy Amazon AWS może się przydać przy projektowaniu takiej aplikacji, w której na przykład użytkownicy używali smartfona do wysyłania swoich zdjęć, czyli zrobić taką coś a la chmurę, że z dodatkową jakąś logiką biznesową. Znaczy, co do pierwszego pytania, można zacząć w ogóle od przeniesienia gotowej aplikacji. Jak jest już gotowy VAR, to można go bez problemu wrzucić. Jak to jest jakieś inne środowisko, które działa dokładnie na podobnej zasadzie, w sensie serwer aplikacji, który się gdzieś tam wrzuca, no to też można to wrzucić. Jak to jest żadne z powyższych, a to da się wrzucić w Dockera, to dalej Dockera można deployować. I w tym momencie już jesteśmy tam i teraz się możemy zastanawiać, jak to tniemy i w którą stronę idziemy. Można wtedy korzystać ze strójki, można korzystać z tych pozostałych benefitów, które oni oferują. Także jeżeli chodzi o zorganizowanie w ogóle przeniesienie aplikacji, to dla mnie największym problemem jest to, że jak się idzie do szefa i się szefowi mówi, słuchajcie, taka fajna rzecz i tutaj wszyscy o tym mówią i tego. No to tak, szef albo powie, no dobra, no to ile to będzie kosztowało? No bo to jest pierwsze pytanie, tak? No nie wiem, no dobrze, no ale to jakbyś chciał się pobawić i tego, no to co, w 2 dni zrobisz coś? No może zrobię, a ile te 2 dni będą kosztowały? No to jak sobie policzycie, ile to tam mniej więcej, no dobra, w $20 się zamknę spokojnie, także szef tam nie będzie marudził, większym kosztem będzie to, że ja się 2 dni bawię. No ale to dalej, to jest proof of concept i w tym momencie jest ileś walenia głową tylko dlatego, że tam ileś rzeczy nie działało, właśnie coś nie tak zafunkcjonowało, jak sobie życzyliśmy. Na przykład ja próbowałem na tej S3 zrobić sporo rzeczy i się właśnie dowiedziałem, że oni tak to explicite traktują, że to jest klucz i jak ten klucz, i nie da się tam na przykład gwiazdki na końcu tego klucza postawić po to, żeby on te wartości sobie tam z automatu zgadywał. To tak nie działa. No i po prostu trzeba się z tymi problemami pomierzyć. Samo mierzenie się z problemami nie jest drogie, no bo generalnie miesiąc używania poprzedni mnie wyniósł $20. I tam ileś tam czasu używałem, ale zdarzało mi się tam zostawić, że tam i 2 dni chodziło i właściwie nic nie robiło. Także raz, że uczulam na to, żeby nie zostawiać tak bez sensu, bo kosztuje, a 2, że no to dalej nie są jakieś dramatyczne pieniądze. A jeżeli chodzi o robienie takich rozwiązań, żeby była jakaś dodatkowa logika biznesowa, to
no to chyba do tego zostało stworzone tak w ogóle. Po to, żeby można na przykład zrobić w ten sposób, że użyć DynamoDB po to, żeby trzymać mało danych, na przykład te metadane odnośnie, nie wiem, zdjęć, jakichś innych rzeczy, a same obrazki w S3 po to, żeby było taniej, tak, wersjonować, cokolwiek tam z tym robić. Można też zrobić tak, że jeżeli się nowy obrazek pojawia, no to jest standardowe zastosowanie dla lamp w S3, że robią miniaturkę od razu. Albo tam tego typu rzeczy. No to generalnie można to wszystko w ten sposób porozrzucać. Dziękuję. Ktoś następny? No dobra, to ja chciałbym podziękować i przy okazji sprzedać, skąd się ta prezentacja wzięła. To standardowy szablon z Google'a. Być może następnym razem już będę sprytniejszy i zrobię jakieś prezentacje javascriptowe bezpośrednio z komputera. Póki co poszło z Google'a. To, co chciałbym polecić, jeżeli chodzi o informacje, no to można się zapisać u Mirka na chmurowisko.pl. Tam on sprzedaje sporo fajnych rzeczy. Są jakieś online'owe webinaria. Fajnie to wygląda. Trochę spamuję, ale daję radę. No i oczywiście Viewga. Na pewno, znaczy te dwie prezentacje, w sensie Adama Smolnika i Marcina Grzejszczaka, to oni mówili o chmurze, ale Adam mówił tak bardziej od strony biznesowej, jakichś takich biznes case'ów, natomiast Marcin jest związany z Cloud Native i w ogóle z Pivotalem i oni od tej strony, tak, mocno technologicznie. No i jeszcze jak ktoś chce zarządzać swoimi uprawnieniami, logować klucze i tak dalej, to używam na GitHubie Bartka Jabłońskiego projekt i też daje radę, działa. Dziękuję bardzo za uwagę.